W tym odcinku zabierzemy Was w niesamowitą podróż skuterem po Zatoce Halong i klimatyczną przejażdżkę rowerem po okolicach Ninh. Będą przepiękne ujęcia natury i dużo nowych polecajek. Hanoi is the center of political, is the capital of Vietnam. Takie dosyć dziwne miejsce. Wyszliśmy. Znaczy jest poza sezonem, więc może być tak, że jesteśmy tutaj jedyni. Totalnie. Tu jest recepcja, nikogo nie ma. Wyszliśmy sobie ulicami i de facto. Hello. Nikogo tu nie ma. Jest tylko jakiś pan w sklepie. W końcu przyszedł pan i nas wpuścił. Tak to wygląda. 33 zł za noc. No, szczyt marzeń może to nie jest. Jakaś niedopita woda tutaj była. Strasznie zimno, więc mam nadzieję, że ta klima to zadziała. O, nasz ulubiony prysznic. Okej, to mamy plan na następny dzień. Znaczy w zasadzie na ten dzień. Najpierw załatwiliśmy sobie busa do następnej destynacji, czyli Nan Binh, tam gdzie Paula chciała zobaczyć pola ryżowe. Nie ma tych tarasów de facto, ale podobno też jest ładnie, więc tam będziemy zmierzać jutro. Dzisiaj będziemy sobie zwiedzać Zatokę Halong i całą tutaj te wszystkie wysepki i wypożyczymy skuter. Przynajmniej mamy taki plan wypożyczyć skuter. Wypożyczalnie bardzo z dobrymi opiniami znaleźliśmy, więc sobie pojeździmy troszeczkę. Pójdziemy coś jeść, wypłacimy pieniądze z bankomatu, bo ich trochę też będziemy potrzebować. I w zasadzie to na tyle. Wybieramy właśnie sobie skuterek, który będziemy dzisiaj cały dzień jeździć po Halong Bay. Powiedzieliśmy pani, że chcemy tanio, ale porządnie, więc wybrała jeden, idziemy. Zobaczcie, jaki super motocykl. 150. That's okay, it's good quality. Yeah, it's good quality. Let me take the key for you to try. Yes, why not? Chcemy właśnie wypożyczyć, tylko że tu jest 150 000 dongów za jeden dzień. Widać, że trochę obskrobywany, ale w zasadzie nie mamy zamiaru się wywalać. Babka ma tego bardzo dużo, ale zobaczcie, ile tu jest rys. Nam wiele nie potrzeba, co? Żeby światła działały i Tak, żeby jechał. żeby jechał. Paulina dobrze zauważyła, że tutaj jest wbite, cyk, w oponę, więc tego chyba nie będziemy chcieli. Daniel robi testy naszego skuterka. No i pojechał. No i to chyba będzie nasz faworyt. Pani mówi, że on wygląda staro, ale de facto to nie jest aż taki stary, bo On przegląd bardzo miał, duży. no i miał jakby Wszystko wymieniane. wszystko wymieniane. Trzeba jej wierzyć na słowo po prostu, więc czemu nie? A jakie mam kask w ogóle, czarny? Czarny. Zaraz zobaczymy, jakie są warunki wypożyczenia, też wam o tym powiemy. Pan nam właśnie tankuje. Zapłaciliśmy 100 000 ding-dongów, czyli z 16 zł. Za 1 litr 22 000 dongów. Dobra, okazało ile się, tam że jest? jednak załadował na full i jeszcze nam wydał resztę, także nawet mniej niż 15 zł za cały bak Tak, bo tu skuterkowy. 4 litry wchodzą plus minus, więc tak to wygląda. Jesteśmy bezpieczni, bo nie wiedzieliśmy, czy tu dojedziemy nawet także. Jesteśmy na plaży, będziemy zaraz bronić tych gór. Szykujemy się na wojnę. Zatoka Halong, czyli odnoga Zatoki Tongkińskiej, licząca około 1900 wysp wapiennych. Jest to prawdopodobnie najsłynniejsze miejsce w Wietnamie. Wiąże się z nim legenda o nefrytowym cesarzu, który zesłał smoki jako pomoc Wietnamczykom w walce z najeźdźcami z północy. Stąd też wzięła się nazwa tego miejsca Halong, czyli lądujący smok. A tak poważnie, zobaczcie, kurde, jaki to jest syf. Styropian. Tam zaparkowaliśmy skuter i zaraz będziemy jechać. Takie piękne krajobrazy tutaj. No warto było to zobaczyć. Jest coś podobnego w Guilin, ale jednak tutaj jest to na wodzie. To są te góry wapienne. No robią roboty. Jedziemy zabrać cieplejsze rzeczy, a później idziemy do miasta się pokręcić. Tam trochę jakiś zachód słońca. Fajny jest, chociaż przy tej pogodzie to nie wiem, czy to będzie taki super zachód słońca. A jeszcze bierzemy większy kabel, żeby powerbanka tu włożyć i ładnie to wszystko funkcjonowało, bo mam 6%, a potrzebujemy mieć nawigację w tym miejscu. Dobra, no to co? Siadaj, mała. Jazda. Budynki puste, niewykończone.
Rajty założone, to można jechać. Zimno było. Trochę bardzo zimno było. Podwójne pary spodni, 2 bluzy, kurtka i rękawiczki. Przyjechaliśmy na deser, myślałam, że będziemy siedzieć w ciepełku, a siedzimy na zewnątrz. Ja to się źle. trzęsę dosłownie. Tak zimno, że aż kamera cała się trzęsie. Jest lodowato. Po co tu przyjechaliśmy, może powiedz? Żeby zjeść deser. Jaki deser? Wietnamski, taki tradycyjny. Tu zaraz pokażemy co i jak. Właśnie przyszedł, tak to wygląda, to jest tradycyjny wietnamski deser, jogurt i to są takie perłowe kulki, tak się śmieją i to są owoce generalnie. Tu masz moje. Przył miało być 50, a niestety jest 60, więc babka mi wygarnęła hajs, no i wzięła i za 2 porcje. Zajebiście to jest. Pychotka, no. No. Ale najlepsze jest to, że Paweł tak zimno, a je zimne rzeczy. Jem lody. Jak były dragon fruity, tam te jeszcze są... Taka, o. To na ciepło jest. Całość nazywa się Sua Chua. Sztos. No i dojechaliśmy. Tak wygląda Zatoka Halong. Co tu dużo mówić. Te góry są niesamowite wzdłuż drogi, jak się jedzie. Niesamowite. Druga polecajka, na którą przyjechaliśmy, obiadowa. Nie wiemy co to jest, bo to w jakimś naleśniku jest coś zawinięte, jest cebula, jest trochę jakaś zupa. Dali nam sałaty i trochę chyba pokrzyw? mięsa. Więc To sprawdzamy. może jest ryba, Może. bo mają jedną potrawę w ogóle. Tak, tu nie ma nic Nawet nie ma więcej. menu. Bardzo dobre. Kolejny strzał. Trzeba słuchać polecających. Tak. Lokalsów. Jednak nie ryba, tylko ośmiornica. Znaczy kałamarnica. No tutaj. Co to jest? To też jest chyba do Ban Mun. Czyli to jest jak grzyb. To z ośmiornicą. Mięsa też. No nie wiem. Ale jest zajebiste. Jemy naprawdę w ciekawych miejscach. Albo polecających przez lokalsów, albo przez sprawdzonych przez opinię. Już przyjechaliśmy do hotelu. Problem w tym hotelu jest taki, że nie grzeje, nie ma ciepłej wody i w ogóle jedyne co to klimatyzacja, która tak średnio działa. Koniec naszej podróży po Halong skuterkiem. Siedzimy sobie na kawusi i herbatce. Zaraz będziemy jechać autokarem do Ninh Binh. Odpuściliśmy sapę, bo jest za zimno, ale czytaliśmy, że to Ninh Binh jest takie mniej turystyczne, ale też bardzo polecane, więc jedziemy sprawdzić. A jak jedziecie busem z Nanning, z Chin do Wietnamu, to po drodze też mijacie kilka takich tarasów. Nie wiem, czy to były akurat tarasy ryżowe, ale widzieliśmy kilka, bo teraz też de facto na górze, na północy kraju nie ma sezonu na ryż. W Ho Chi Minh ryż rośnie 2 razy w roku. To jak kupujecie bilety na busa, żeby się przemieszczać po kraju między większymi miejscowościami, to zazwyczaj są to autobusy turystyczne, czyli dosiadacie się po prostu do jakiejś randomowej wycieczki, która jedzie. My tak z Hanoi jechaliśmy właśnie tutaj na Halong, czyli wsiadamy do busa, autobus pełny, mamy przewodnika, rozdają wodę i się okazuje, że oni jadą na cały dzień na wycieczkę. Tak do końca też, bo można kupić busy normalne. To są zwyczajnie 2 razy droższe, plus minus. No tak, albo są też takie nocne, ale no my na razie jeździmy na krótkie dystanse i w ciągu dnia. Kosztuje nas podróż 28 zł na osobę. Tak czy inaczej myśleliśmy o tym, żeby jechać stopem. Jak mamy w taką pogodę generalnie stopować, to stwierdziliśmy, że nasze zdrowie jest trochę ważniejsze może na południu. Ninh Binh to miejscowość, która swoim krajobrazem przypomina Zatokę Halong. W jej pobliżu znajduje się kilka wiosek, m.in. Tam Kok, w której się zatrzymaliśmy. Wioska ta słynie z pól ryżowych, które niestety o tej porze roku były tylko błotnistymi jeziorami. Widoki jednak wciąż robiły wrażenie pomimo kiepskiej pogody. Idziemy właśnie sobie do Tam Kok, to się nazywa ta część Ninh Binh. No zwykłą drogą. Idziesz sobie do domu. Cyk. Tutaj chyba są pola ryżowe normalnie. Ciekawa rzecz, którą mogę wam pokazać, to jest wietnamski cmentarz. Ale zobaczcie, jak wyglądają groby ich przodków. Prawie tak jak mauzolea. O, zobacz, tam jaki duży to. No, to pewnie rodzinne jakieś, tak jak u nas są czasami. Wiem dobrze, że poszliśmy tędy, a nie tą główną drogą, gdzie chcieliśmy iść. Myślę, że byśmy szli głodni,
i po drodze. Wracając do pól ryżowych. W większości Wietnamu, w większości Chin pola ryżowe wyglądają właśnie w ten sposób. Nie są to tarasy ryżowe, bo tarasy ryżowe bardzo ciężko uprawiać. No bo musisz iść w górę, w dół, w górę. Raczej to się uprawia na nizinach. Może to tutaj przyjeżdża ten gość, co jechał na skuterku i miał te wszystkie kaczki do siebie przyczepione. Kobietom jesteśmy tak biedni, że te kaczki nam będą zaraz chleb rzucać. Biedne kaczki. Teraz jesteśmy prawdziwymi podróżnikami. Idziemy w buszu z ładnym widokiem, z plecakiem. O, busz. Słyszałeś? Tak powiedział burz. Potwierdził. Widzicie tutaj szczur? O, mysz. Pamiętajcie, najgorzej jest iść trzecim. Pierwszy budzi węża, drugi go denerwuje, trzeciego gryzie. Z kraju cywilizacji dotarliśmy do wioski zamieszkałej. Buduje się tutaj resort. Premium się nazywa. Jest tak, macie tutaj premium głaz, premium drzewka, premium sadzawki. Tak, i mają premium własną górę. Tego się nie spodziewałem. Obśmiane, ale kurde. Tak sprawił. Tu jest szczur, tu jest szczur. Jesteśmy otoczeni przez szczury, a skręcamy w tą drogę. Przez pola ryżowe znowu. Po lewej i po prawej stronie. Z tego miejsca chcemy bardzo serdecznie pozdrowić naszych rodziców, de facto nasze mamy, które pewnie by tutaj nie przeszły. Powoli dochodzimy już do naszego hostelu. Czy tutaj? Chyba tak. Mamy taki hotel. Ogólnie było śmiesznie, bo nie ma tutaj żadnej recepcji, tylko się wchodzi przez restaurację. Tak to wygląda. I płacimy tutaj 15 zł za osobę za noc. I jeszcze mamy śniadania w gratisie. I mieliśmy upgrade pokoju też w cenie w bookingu, bo już jesteśmy na najwyższym poziomie. Genius 3. Wyszliśmy na chwilę na zewnątrz i musicie coś usłyszeć za chwilę. Goście sobie walą karaoke we dwójkę. No i się dobrze bawią, a tutaj jest supermarket. W domu, w shopie. Tamten będzie supermarket w takim razie. Też w garażu. Słucham? Specjalnie tak na te. Proszę. I gdzie to ciepło? Szukali nas znowu. Nie ma wiatru, a jednak jest zimno. Patrzcie, jak Paulina się znęca nad zwierzęciem. Jezu, biedny chce frytki. Kici, kici. Poczekaj. Miał, miał. Krzyk, 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 krzyk. Macio, 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 macio. Pani tutaj w hostelu gotuje sama. Narobiła nam fryteczków, sama je kroiła. I słuchajcie, zobaczcie ile sajgonek ręcznie robionych. No mega porcja. A jeszcze nam pani przynosi sałatę. Thank you, thank you. Nam kroi makaron. To jest ciekawe, że oni używają nożyczek w ogóle do krojenia tego, nie? W wielu miejscach w Azji tak jest. Słuchajcie, pokażę wam najlepsze rozwiązanie inżynieryjskie. Otwieramy wannę i patrzcie, co się dzieje. Leci woda do spłuczki. Zaczynamy kolejny dzień. Mamy teraz do pokonania trasę rowerową. Wypożyczyliśmy sobie rowery. Koszt takiego wypożyczenia to 100 000 dongów. Co dwa. No i będziemy jechać. Dzisiaj będziemy zwiedzać głównie naturę. I będziemy po prostu trochę na sportowo, ale trochę inaczej. Damy radę dzisiaj 20 km na takich rowerach? Czego trąbisz, pajacu? Nerwowi coś ci ludzie, nerwowi. Nie, bo zaraz się musisz natrąbić. Bez konkretnego planu ruszyliśmy na poszukiwanie ciekawych miejsc w okolicy. Dostaliśmy mapkę w hotelu, z której niewiele się dowiedzieliśmy, ale jak się później okazało, w pobliżu znalazło się kilka ciekawych miejsc. Oczywiście obowiązuje prawo głośności tutaj. Im jesteś głośniejszy, ty masz większe prawdopodobieństwo, że przyjedziesz bezpiecznie. Jak tam, Paulina? Dobrze, nawet jakoś tak dziwnie się jedzie, tak w sensie prosto. Mamy Że kondycję dziwnie? lepszą po prostu. No albo jedziemy z górki, nie wiem. Prosta moja kierownica jest niesamowita. Swojego samochodu elektrycznego. O, jakie serduszko piękne. I w ogóle tutaj w tym rejonie jest bardzo dużo jaskiń. Jak są i góry, to są jaskinie. Pięknej scenerii. Czy to jest owca? Czy to jest owca, kurde, która jest... Tak, to jest chyba zabita owca. Halo, gdzie pan tak jedzie? Co mówisz? Gdzie pan tak jedzie? Co? Gdzie ty jedziesz? Gdzie jedziemy? O, tam jest ta świątynia, do której mieliśmy pojechać. Trochę z górki przynajmniej.
W zasadzie nie spodziewaliśmy się, że aż będzie aż tak pięknie tutaj. Zobaczcie ile łódek bambusowych, chyba nie wysoki sezon. No, fajnie. Bardzo Podoba ci ładnie się? tu jest, tak. Ciągle mnie ten katar męczy. Bez Trzeba sensu. wyzdrowieć. Jesteśmy w Ninh Binh, w takiej małej miejscowości Tamkok i mamy takie widoki. To nazywają to często Halongiem na ziemi, bo są te same krajobrazy, tylko nie ma wody. Jest woda. No ale są rzeki, tak? Ale nie ma morza. Dobre marki, słuchajcie, szukajcie na polskim rynku. Zrobili przy tej świątyni parking dla rowerów i parking dla motocykli. Tak, musieliśmy zapłacić 10 000 za jeden rower. No i z miejsca pięknego, świeckiego zrobiło się to, czyli kawa, herbata, wszystko naraz. To jest miejsce po prostu tylko, gdzie wyjeżdżają, właśnie wypływają te łódki. Można tam wejść tylko właśnie jak się wykupi tę łódkę, bo one stamtąd wypływają i tam się wychodzi i przy okazji jest zwiedzanie tej świątyni. No i za osobę 250 000 kosztuje takie coś. Najsłynniejszym miejscem, do którego nie dociera zbyt dużo osób, jest starożytna stolica Wietnamu Hoa-Lu. Dzisiaj z cytadeli nic nie zostało, ale można zwiedzać świątynie, które zostały tutaj postawione ku czci cesarzy. Znajdujemy się teraz w starej stolicy Wietnamu, czyli Hoa-Lu. Ta stolica była od 968 do 1009 roku. Były tutaj dynastie Dinh i Prele. I później w 1010 roku została ta stolica przeniesiona przez dynastię Le do Tan Long, czyli obecnego Hanoi. To wszystko zostało odbudowane, bo tu nic nie zostało z tego. Tutaj był pałac, były jakieś świątynie, ale to już jest takie, no pozostałości po prostu, takie dziury w ziemi bardziej. Ale to ciekawe, bo nawet nie wiedzieliśmy, że takie miejsce tutaj jest. Ogólnie trafiliśmy tutaj trochę tak z przypadku. Nie było to za bardzo na naszej żadnej głównej liście. A jako, że zbliża się święto Tet, to wszędzie są drzewa mandarynkowe, bo na Tet się kupuje kwiaty. Z tego, co się dowiedzieliśmy, w zależności od regionu, to też takie kolory obowiązują. To, co przed sekundą widzieliście, to się nazywa łóżko smoka. No i tutaj ofiarowali wszystkie rzeczy, typu, nie wiem, jedzenie, napoje dla bogów. Paula tak siedziała na siodełku, że wbiła nim dwie dziury. Wcale nie, tak już było. Przykre to jest, że w takich miejscach jest to tak mocno zanieczyszczone. Jaka mała owieczka, zobacz. Jezus, jaka jesteś słodka. To jakie barany. A to pan pasterz. No i siedzimy sobie z piwkiem. Ja wiecie za ile za to piwo zapłaciliśmy? 10 000 wariatów. Złote No tak, 65. złote 65, rację. Mężuś miał rację, tak? No. Przyznaj się, że miał rację. Miał rację. Złote 65. To miejsce jest mega turystyczne, są sami biali. Co jest jeszcze ciekawe wśród Wietnamczyków, że to są mistrzowie w zabezpieczaniu sieci Wi-Fi. Mianowicie albo mają hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, albo mają 8 ósemek, no a ci są jakiś super mega bezpieczni, bo mają od 1 do 9. Ale smakuje lepiej niż niektóre polskie. To jest takie najgorsze. Będziesz szara! Będziesz szara! Ale mówię to najgorsze, no. Czyli jakie? No nie wiem, jakie jest takie, pamiętasz, co jedno raz piliśmy na pierponga i się prawie zażygaliśmy? Żubr? Tak, Ciepły żubr. jest okropny, jest obrzydliwy, to jest lepsze.
Chciałem powiedzieć, że zadbali tutaj o wszystkie szczegóły. Jesteśmy przed wejściem tak naprawdę do jaskini takiej Muła Cave się nazywa. Oraz takiej wysokiej pagody na górze. O tam, będziemy szli tymi schodami wszystkimi. Trochę to są dziercy, bo 100 000 kosztuje za wejście na górę i na jednej osoby. Na Wietnam to jest bardzo, bardzo, bardzo drogo. Jestem tak lekki, że nawet mogę chodzić po liściach. Jaskinia Muła słynie głównie z jezior, które w maju i czerwcu wypełniają się kwitnącymi kwiatami lotosu oraz niesamowitego widoku, który rozpościera się z góry. Tam jest jedna z pagód, do której idziemy. Nie no, nie wierzę, słuchajcie, czy to jakaś szopka betlejemska jest, przepraszam bardzo. Do szopy, hej pasterze. Patrzcie na tego, kurde. Wygląda jak świnia. Wchodzimy do jaskini. Jaskinia Muła. No Paulina oczywiście może przechodzić w tą i z powrotem, a ja już kończy mi się sufit. Nie popisuj się. A tu jakieś kaski powinien rozdawać, to można sobie łeb rozwalić. Te stalaktyty. Jest zamknięte. A może się da otworzyć? Nie da się otworzyć. I zobaczcie, co nam się ukazuje. Jak z filmów. Jakaś tajemnicza przestrzeń. I te tajemnicze stoły. Boże, jaskiniowcy zostawiają już tutaj takie stoły, takie siedzenia, niesamowite. Ale patrzcie, jak tu pięknie. Taka dzika przyroda. Może nawet wręcz bym pokusił się o stwierdzenie, że z Awatara. No to nie jest to jakaś super jaskinia. No jest, na przestrzał, fajnie to wygląda. Jakiegoś szału nie ma, co? Nie no, ładne widoki, no, chociaż tyle. Idziemy na górę. Dupy nie urwało. Idziemy dalej. Wchodzimy do jaskini Tygrysa. O, jest tygrys. Coś chyba poszło nie tak. No, to był taki zdałniony trochę ten tygrys. A teraz idziemy na górę leżącego smoka. Ciekawe, czy się podniesie. No to są schody leżącego smoka. To nie jest tak, że już mam zadyszkę. Nie, wcale tak nie wygląda. Trzeba się wentylować, wiecie. Wdech, wydech. Jak tam? Dopiero zaczęliśmy. No wiem. Już niedaleko. Już niedaleko. A tu jest napisane, że oni biorą odpowiedzialność, jeżeli przekroczy tą linię. Jak oni to tam zbudowali? Że tutaj nie ma dojścia. Widok jest niesamowity. Jak widoczki? No bardzo ładne. Trochę się zmachałam. Proszę bardzo, i na górze jest i smok, i takie oto bóstwo. O, trochę się ludzi zrobiło. Dobra, trzeba ich przepuścić. Dłuższy ładek. Okej. Jesteśmy u smoka. Ja tam nie idę. Czemu? No bo ja później stąd nie zejdę. No siema, mordo. Siema. Smoczula wie, co dobre. Zobaczcie, jak pięknie. Nie, Paula, możesz się rozejrzeć. Chciałabym, ale trochę się cykam. Aż do tamtej kapliczki. Robi to robotę. No gościu zostanął na samym szybku. Spoko widok, ale generalnie jeżeli chodzi o te całe jaskinie, to bardzo przereklamowane. Tak. Małe jaskinki, wejście. Nie, to takie. Wejście dosłownie przez chwilę. No, ładny jest ten widok, jak się wychodzi później oczywiście, ale polecam tylko wejść na widok, bo jest imponujący. Jednakże Trochę drogo, jak na Wietnam, to trochę drogo. bardzo drogo. To chyba najdroższa atrakcja nasza do tej pory. A nie była tego warta, jakby w pewnym sensie tych pieniędzy. Jakie krowy przegoniłaś? Widzisz, jak uciekają od ciebie? Są bawoły. Czekają ode mnie. Poczekaj. Niech one się uspokoją, bo są na razie rozgniewane przez tego kierowcę. Krówka. Uwaga. Poszły w ryż. Wyjeżdżamy już powoli z Ninh Binh.
Będziemy się kierować teraz do Hue. Jedziemy jechać nocnym autobusem. Takim fancy nocnym autobusem. Podobno łóżka, które się rozkładają totalnie. Pewnie nic nie będzie gorsze niż podróż pociągiem. Z Pekinu do Xi'an. Było bardzo fajnie, chociaż strasznie zimno, więc nie żałujemy, że już wyjeżdżamy. Chłe, chłe, chłe.